Dzisiejszy dzień i dzisiejszy odcinek zaczynamy bardzo dobrą kawą w knajpie, która była ulubioną kawiarnią bohaterek Big Little Lies, czyli Wielkich Kłamstewek, serialu Objawienia 2017 roku, serialu HBO w reżyserii Jean-Marca Vallée, serialu, który został nagrodzony 8 statuetkami Emmy i 4 Złotymi Globami. Jesteśmy w Monterey, jesteśmy w miejscu, gdzie właściwie powstała większość zdjęć tych zewnętrznych w tym serialu i zaraz zabieramy Was w podróż. Ta kawiarnia, w której byliśmy, to tak naprawdę restauracja. W serialu gra słynną kawiarnię, w której bohaterki się często umawiają na kawę. W rzeczywistości jest to po prostu trattoria. Jest to włoska knajpa, Paluca Trattoria i do niedawna nie można było się tam nawet napić kawy. Dopiero w momencie, kiedy miejsce stało się bardzo popularne dzięki serialowi i zaczęli tam przychodzić ludzie, to właściciel musiał zainwestować w jakiś porządny ekspres do kawy i teraz jest tam naprawdę bardzo dobra kawa, no bo przed chwilą próbowaliśmy. To też nie do końca jest tak, że w tym miejscu powstały wszystkie zdjęcia. Oni częściowo tylko nakręcili zdjęcia, natomiast potem wybudowali sobie właściwie tą samą knajpę w studiu w Los Angeles. Też sporo zmienili, bo jak sobie próbowaliśmy porównać kadry z serialu i rzeczywistość, no to okazało się, że są zaburzone proporcje, trochę inaczej to wygląda, trochę inne rzeczy dzieją się w tle. Tutaj za moimi plecami jest miejsce, gdzie kręcono sceny do serialu. Między innymi tutaj tędy właśnie biegały bohaterki, jogging uprawiały, co jest bardzo wiarygodne, dlatego że tędy właśnie biegają różni ludzie sobie rano i wieczorem. A tutaj na parkingu obok, jakbyśmy się obrócili, również jest miejsce, gdzie kręcono sceny do serialu. Tutaj podjechali samochodem bohaterowie. Całe Monterey to jest jeden wielki plan zdjęciowy Big Little Lies, a z tego co wiem, to po drugim sezonie będzie tego jeszcze więcej, dlatego że czytałam w lokalnych mediach, że podobno te zdjęcia, które zakończyły się dosłownie w czerwcu 2018 roku, objęły dużo więcej lokacji, właśnie tutaj lokalnie, w Monterey i w okolicy. Po mojej lewej ręce jest marina, tutaj są przycumowane łódki, jest tego mnóstwo. To jest w ogóle maleńkie miasteczko, mieszka tutaj około 28 000 osób, przy czym tutaj na wybrzeżu no jest takie, wiecie, takie bardzo reprezentacyjne miejsce. Tutaj jest deptak, jest oczywiście ten Fisherman's Wharf, gdzie kręcono też zdjęcia oczywiście do serialu. Wcale się nie dziwię, ponieważ jest wyjątkowo ładne, ale to, co jest najbardziej charakterystyczne w Monterey, to jest światło. Tutaj jest po prostu przepiękne światło i
Yves Bélanger, czyli operator pierwszego sezonu Big Little Lies, w wywiadach podkreślał, że szukając lokacji do kręcenia tego serialu, zwraca uwagę przede wszystkim na światło, ponieważ on filmuje w warunkach naturalnych. On wykorzystuje naturalne oświetlenie, oczywiście nie w studiu, ale w większości swojej pracy właśnie polega na naturalnym świetle, które tutaj jest fenomenalne o każdej porze dnia. Jesteśmy w raju, tu jest tak wspaniale, tak pięknie i jest to kolejny plan z serialu Big Little Lies. Mianowicie ta plaża to było miejsce, właściwie nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to było miejsce. Po prostu tutaj po tej plaży biegała Jane, tutaj uprawiała jogging. Jeśli się zastanawialiście, jak to jest możliwe, że ona biegnie po plaży i się nie męczy, no to jest to bardzo możliwe po tym piasku, który jest twardy. Sama bym tutaj pobiegała, gdyby nie to, że się kompletnie nie przygotowałam. Jak widzicie, mam spódnicę i jeszcze zdjęłam buty, więc jestem boso. Ale to jest idealne miejsce do biegania. Wiecie co? W ogóle jak tak sobie chodzimy po tym Monterey, to dochodzimy do wniosku, że ten serial jest prawie jak dokument. Tutaj wszystko się zgadza. Tuż nad plażą, po której biegała Jane, którą zresztą sami przeszliśmy przed chwilą, stoi ten budynek, który powinniście dobrze kojarzyć z serialu, dlatego że to właśnie tam apartament wynajęła Celeste. Jest to apartament z przepięknym widokiem na ocean. Całe Monterey żyje jeszcze zdjęciami do drugiego sezonu Big Little Lies, które zakończyły się jakieś 2 tygodnie temu. Żyje w tym sensie, że nie tylko widzieli tutaj ekipy, które przejeżdżały, ale również byli na planie i robili zdjęcia, jak na przykład JP, którego zupełnie przypadkiem spotkaliśmy. Przechodząc, zagadał nas o kamerę, a potem nagle się okazało, że w miejscu, w którym on zazwyczaj sobie pracuje, rozłożyła się ekipa HBO i kręciła drugi sezon. I nie tylko opowiedział nam, jak tam było, ale również pokazał nam zdjęcia, które robił. Znajdujemy się obecnie w miejscu, które nazywa się Lovers Point Park i jest to miejsce, gdzie kręcono kilka scen do pierwszego sezonu Big Little Lies i być może kręcono również jakieś sceny do drugiego sezonu, ale tego nie udało nam się absolutnie jeszcze potwierdzić. Tutaj, dokładnie za nami, jest miejscówka, która jest bardzo charakterystyczna, z przepięknym widokiem na zatokę i na ocean. I tutaj doszło do konfrontacji między byłym mężem Madeleine a obecnym mężem. I tutaj stała ławka. Ławka, której w tym momencie tutaj nie ma i prawdopodobnie nigdy tutaj nie stała. No ale wiecie, na potrzeby produkcji robi się różne rzeczy.
Lovers Point Park jest jednym z wielu miejsc tutaj na tym wybrzeżu, gdzie można sobie przyjść na piknik, spędzić czas. To są fantastyczne miejscówki przygotowane właśnie po to, żeby ludzie tutaj sobie spędzali na przykład popołudnia albo weekendy. Tam znajduje się park, tutaj znajduje się z kolei plaża, na której kręcono scenę pikniku Jane z Ziggim. Jak widzicie, to miejsce wygląda praktycznie tak samo jak w serialu, to znaczy nie zostało w żaden sposób odmienione, nie było tutaj, wiecie, jakiejś scenografii budowanej i rzeczywiście to jest miejsce, gdzie ludzie w ten sposób spędzają czas, czyli przychodzą z dziećmi na pikniki i po prostu spędzają sobie na przykład weekendy. Znajdujemy się w miejscu, które nazywa się Point Lobos State Reserve i jest to rezerwat przyrody, w którym Jane sporo biegała. Niestety nie jesteśmy w stanie się zorientować, gdzie dokładnie biegała, ponieważ tu jest bardzo duże to wybrzeże, tu jest ogromna przestrzeń, a my niestety nie mamy czasu, żeby całość obejść i poszukać dokładnie tych ujęć. Natomiast no, widzicie, że to jest zmiana scenerii. Tam mieliśmy morze błękitne, lazurowe, niebieskie niebo, plaże, a tutaj mamy po prostu takie agresywne skały i ocean, który się rozbija, wiecie, piana morska i są również foki i są również lwy morskie. Słuchajcie, mieliśmy już stąd pójść, bo myśleliśmy, że to tylko tamte miejsca, które widzieliście, gdzie biegała Jane, ale nie da się. Tego jest więcej i jest znacznie bardziej zróżnicowane. Opadły nam ściany totalnie. Stwierdziliśmy, że no to pójdziemy, tylko nakręcimy te ujęcia z lokacjami. Nie znaleźliśmy lokacji, ponieważ to jest gigantyczne, a potem poszliśmy w drugą stronę i stwierdziliśmy, że nie wychodzimy stąd. Jest tak. Mówiłam już Wam, że całe Monterey to jest taki jeden wielki plan zdjęciowy Big Little Lies, ale nie sądziłam, że nawet drogi na wybrzeżu, którymi przemieszczamy się między miejscówkami, zagrały w serialu. Jak na przykład ta droga, która zagrała w jednej ze scen, podróżowała nią Madeleine. A gdzie ta droga prowadzi? Prowadzi do jednej z najbardziej charakterystycznych, rozpoznawalnych miejscówek z czołówki serialu, którą zresztą już widać na horyzoncie. Jest most.
wreszcie jest most, proszę Państwa, dojechaliśmy. Tak, nie spadnijmy teraz ze skały. W naszej podróży dotarliśmy wreszcie w miejsce, które chyba wszyscy kojarzą z czołówki Big Little Lies, czyli do tego słynnego mostu zawieszonego na wysokości, wśród skał, wśród gór. I powiem Wam tak, tutaj jest punkt widokowy, myśmy się zatrzymali, oczywiście przyszliśmy od razu się filmować na tle mostu, natomiast wszyscy, którzy się zatrzymują, oprócz nas, robią sobie zdjęcia w tamtą stronę, bo tam jest rzeczywiście nieprawdopodobny widok na takie skaliste wybrzeże, na takie klify porośnięte kolorowymi jakimiś kwiatami i roślinnością górską. No, natomiast my oczywiście przeżywamy najbardziej most. Zresztą całą tą trasę przeżywamy bardzo mocno, ponieważ można jej było fragmenty zobaczyć w serialu. No tak, wszystko fajnie, tylko kiedy próbowaliśmy zawrócić, to naszym oczom ukazał się... O, tu jest jeszcze jeden most. To nie ten. A może to ten? No to ja To ten, to my nad złym lataliśmy, Kaja. My nagraliśmy zły most. Chwila wyjaśnienia. To nie jest tak, że w serialu zagrał tylko jeden z tych mostów. Oba się pojawiają w czołówce. Rocky Creek Bridge widać w pierwszym ujęciu, ale już w kolejnym widać Bixby Creek Bridge i to właśnie ten jest najbardziej kojarzony z Big Little Lies. A oto i on, czyli ten słynny most z czołówki Big Little Lies, jedna chyba z najbardziej charakterystycznych miejscówek z tego serialu. Mimo tego, że ten most nie zagrał, znaczy on chyba trochę zagrał w serialu, gdzieś się tam przewijał, ale jest bardzo dobrze zapamiętany przez wszystkich właśnie ze względu na to, że pojawia się w czołówce. My już się zatrzymywaliśmy przy innym moście wcześniej. Mamy za sobą małą wtopę, bo nam się mosty pomyliły. Okazuje się, że jest tutaj kilka mostów, które są do siebie bardzo podobne, tylko tamten, przy którym się zatrzymaliśmy, był dużo mniejszy, ale miał również przepiękny widok. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Niesamowite. Big Little Lies kojarzy się głównie z Monterey, ale nie wszystkie lokacje z serialu się tam mieszczą. Żeby odwiedzić część z nich, musieliśmy przejechać 320 mil, czyli ponad 500 km aż do Los Angeles, czyli stolicy przemysłu filmowego oraz Hollywood. To jest ten dom. No. Ten czy ten? Ten, o ten. To jest ten dom. Spośród 80 dni zdjęciowych, jakie poświęcono na nakręcenie pierwszego sezonu Big Little Lies, 20 spędzono w Monterey, a 60 to były zdjęcia studyjne i dokrętki w Los Angeles,
którym właśnie się znajdujemy. A tutaj obok są takie małe domki i jeden z tych domków należy w serialu do Jane oraz jej syna Ziggy'ego. To jest też ulica, na której były kręcone zdjęcia, ponieważ Jean-Marc Vallée oraz Yves Bélanger przykładają dosyć dużą uwagę do tego, żeby była zachowana spójność między lokacjami. Dlatego też ulica przed domem grała ulicę przed domem, a nie była to jakaś inna ulica w zupełnie innym miejscu. Poznajecie te schody? Te schody zagrały w Big Little Lies. To tutaj po tych schodach przechodziła Madeleine. Zresztą przechodziła nie do końca legalnie, dlatego że one były w serialu remontowane. Nie można było tutaj przejść. Tam na dole wisiała taśma. Te schody wcale nie znajdują się w Monterey, wcale nie znajdują się nawet w okolicach Monterey, tylko po prostu w Los Angeles. Kiedy już wdrapiemy się jakimś cudem na te schody, a jest ich sporo, a żar leje się z nieba, to znajdujemy się w tak zwanym Barnsdall Art Park, czyli jednym z parków miejskich Los Angeles. O tyle charakterystycznym i specyficznym, że mieści się tutaj Wydział, a właściwie Departament Kultury i Sztuki miasta Los Angeles, a także mieści się tutaj galeria, teatr, który widzicie za moimi plecami i on również zagrał w Big Little Lies, a także budynek, który został zaprojektowany przez pewnego architekta, którego inny budynek zagrał w innym serialu stacji HBO, czyli Westworld. I mówię o tym budynku, który został zaprojektowany przez Franka Lloyda Wrighta. Jedną z lokacji, które koniecznie musieliśmy odwiedzić, podróżując śladami Big Little Lies, była szkoła, do której chodziły dzieci wszystkich matek w serialu. Ta słynna szkoła, która moim zdaniem była położona na wzgórzu, ale w rzeczywistości nie tak wygląda. Zagrała ją Canter Canyon School, pod którą w tym momencie się znajdujemy i właściwie jest ona bardzo podobna do tego, co można było zobaczyć w serialu, ale zaszły tutaj pewne zmiany. To, co pozostało, to charakterystyczne niebieskie słupki i takie zadaszenie na terenie szkoły. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tam wejść, ale możemy Wam to pokazać zza płotu. Natomiast wejście do samej szkoły, po którym chodzili rodzice, w tym momencie zostało całkowicie przebudowane i przez chwilę myśleliśmy, że może to było CGI, może to zostało przerobione, ale wygląda na to, że bardzo świeżo był tutaj remont i dorobiono rampy, w związku z czym skrócono schody.
książce Liane Moriarty, na podstawie której powstał scenariusz pierwszego sezonu Big Little Lies, akcja rozgrywała się w Australii, ale HBO przeniosło ją do kalifornijskiego Monterey i moim zdaniem był to absolutny strzał w dziesiątkę, dlatego że trudno sobie wyobrazić bardziej klimatyczne miejsce, które pasowałoby do całej tej historii. Tym bardziej cieszę się, że w drugim sezonie, którego premiera planowana jest w HBO na początku 2019 roku, znów tam powrócimy. No, chyba że chcecie powrócić teraz, wtedy odsyłam Was do HBO Go, gdzie możecie obejrzeć cały fenomenalny pierwszy sezon i dużo więcej.